W dzisiejszej recenzji mam dla Was kamerę, taką do wideokonferencji, ale nie do domu, tylko do wideokonferencji w biznesie. Trust Iris, czyli pierwsza kamera tego typu od Trusta. Udało się? Może się nie udało? Zaraz się dowiecie. Kamery biznesowe to w sumie w moim życiu o wiele dłuższy okres niż takie zwykłe kamerki internetowe. Z nimi mam o wiele więcej do czynienia na co dzień przez wiele ostatnich lat. Sporo widziałem, głównie z obszaru Polycoma, troszkę Jabry, ale mimo wszystko nadal prym wiódł Polycom, a teraz na ten rynek wchodzi Trust. Jego pierwszy produkt Iris, czyli kamera do wideokonferencji, do salek wideokonferencyjnych małych i średnich, 4 do 8 osób powinna spokojnie obejmować. No właśnie, czy się udała? Zacznijmy od jej wyglądu. Sprzęt biznesowy ma to do siebie, że często musi być znacznie wyższej jakości niż sprzęt taki zwykły, użytkowy, który mamy na co dzień w domu. Dlaczego? Dlatego, że jest o wiele częściej wykorzystywany, jest znacznie dłużej używany. Najczęściej te sprzęty są amortyzowane przez 3, 5 albo i więcej lat i muszą po prostu się nie zużywać. Więc jeżeli chodzi o sprzęt Trust Iris, to on również musiał być wysokiej jakości. I gdy się nim bawię, to muszę przyznać, że faktycznie tak jest. Ten sprzęt, czyli ta kamera do wideokonferencji, wydaje się naprawdę solidna. Mamy tutaj sporo takiego konkretnego metalu, twarde plastiki, fajną maskownicę, bardzo duży obiektyw z góry. Wszystko wydaje się naprawdę wysokiej jakości. Waga tego sprzętu to jest 220 gram. Szerokość, jak możecie zobaczyć, ponad 60 cm, więc dużo. Jest to dosyć szeroki, duży sprzęt dedykowany właśnie do sal wideokonferencyjnych. Mi się osobiście podoba, jest dosyć minimalistyczny, trochę kojarzy się z soundbarem, tylko takim z kamerą, dzięki czemu nie będzie się mocno odróżniał od telewizorów, które często lądują w tego typu salkach. Mamy go z takim wygodnym uchwytem, żeby go postawić. Wśród akcesoriów jest również uchwyt na telewizor, jeżeli chcemy go zamontować, ale do reszty akcesoriów jeszcze dojdę. Jeżeli zaczniemy od złączy, to z tyłu mamy tak. Mamy miejsce na zasilacz 12V. Co prawda dałoby radę go zasilać po prostu przez złącze USB, ale lepiej jest to robić to dedykowanym zasilaczem. Mamy wejście USB-C na PC laptop. Razem w zestawie dostajemy kabel 3 metry USB-C. Tutaj wchodzi do USB zwykłe A, które powinno wejść do laptopa. Jeśli chodzi o jego kompatybilność z różnymi rozwiązaniami do wideokonferencji, jeszcze do tego dojdziemy, mamy również wejście dedykowane na external mikrofon, bo tutaj wśród akcesoriów również możemy sobie dokupić specjalny mikrofon. On ma tam kabelek 10 metrów i możemy go postawić na przykład w drugiej części pokoju, jeżeli on jest dosyć długi, tak żeby było wszystko dobrze słychać. Więc jeśli chodzi o wygląd, naprawdę fajny. Tutaj jeszcze tylko zaznaczę tutaj kłódeczkę, czyli mamy możliwość zablokowania specjalną linką tego Irisa, dzięki czemu nikt nam go z sali nie wyciągnie. Poza samą kamerą, takim, na co warto zwrócić uwagę, jest pilot. Pilot całkiem ładny. Jeżeli chodzi o plastik, to on jest taki mocno się mieniący, lśniący, matowe przyciski. Tutaj mamy możliwość sterowania kamerą, powrót do domku. Zielona słuchaweczka, no to wiadomo, odbieramy połączenie, czerwona odrzucamy. Możemy wyłączyć kamerę z tego miejsca, zmienić jasność, podgłośnić głośnik, dać lupkę, czyli przybliżać, oddalać, wyłączyć dźwięk, wyłączyć mikrofon. Widzicie, tego jest naprawdę sporo. Mamy również opcję centrowania na osobie albo na grupie, ale do tego jeszcze dojdę. Więc jest tego sporo. On się komunikuje po Bluetoothie z tą kamerą, a jest zasilany 2 bateriami AAA, które są w zestawie. Czas przejść do kwestii bardziej technicznych. Kamera jest kamerą 4K, co w czasach wideokonferencji jest naprawdę fajne, bo ja dobrze pamiętam starsze Polycomy, które tam były 1080, 720. No tutaj mamy pełne 4K, więc obraz będzie po prostu żyleta i będzie idealnie. Mamy 4 mikrofony oraz głośnik. Głośnik znajduje się w tej części. Tutaj mamy 4 mikrofony, które bardzo fajnie zbierają dźwięk z całego pomieszczenia, dzięki czemu wszystko jest bardzo dobrze słychać.
Kąt widzenia tej kamery to jest 120 stopni, więc nawet jeżeli macie trochę większą salkę, to spokojnie powinna ona objąć wszystkich uczestników spotkania. A te 4 mikrofony, o których przed sekundką wspominałem, mają zasięg 5 metrów. Kamera jest dopakowana technologiami. Głównie chodzi mi tutaj o sztuczną inteligencję, która jest w środku i która zarządza inteligentnym kadrowaniem i podążaniem za użytkownikiem. I tutaj się trochę dłużej zatrzymam, bo to jest coś naprawdę fajnego. Możemy albo z poziomu naszego nawet pilota ustawić podążanie za jedną osobą albo za grupą. Czyli wtedy, jeżeli kilka osób siedzi obok siebie, no to wtedy będzie ona kadrowana tak na to 3 osoby, a jeżeli damy na jedną osobę, no to będzie się fokusowała na tej jednej osobie. Dzięki sztucznej inteligencji, mikrofonom jest w stanie ona wychwycić, kto teraz mówi i po prostu przerzucić się na tą kolejną osobę. I tutaj różnica duża, którą ja mam na przykład w stosunku do Polycoma, jest taka, że nie mamy takich skoków, tak? Czyli patrzymy się na jedną osobę, druga zaczyna mówić cyk na drugą. Kamera robi to bardziej filmowo, czyli gdy druga osoba zaczyna mówić, to zbliżenie się oddala na szerszy kadr i wchodzi w tą drugą osobę. Wszystko przez to jest bardziej płynne i dzięki temu bardziej rzeczywiście widzimy, co się dzieje w tej salce. A to jest kluczowe w pracy hybrydowej, no bo teraz wysokiej jakości rozdzielczość i takie fajne sprzęty w salkach jest jak dla mnie mastem w rzeczywistości, w której żyjemy. Więc to jest naprawdę spoko, że to tak pływa i inteligentnie przechodzi pomiędzy osobami. Jedynym problemem, jaki miałem z tą kamerą, to była sytuacja, gdy wszyscy w salce byli cicho, a jakieś tam osoby w tle, no bo salki są wyciszone, ale czasami nie idealnie, coś tam mówiły. I kamera próbowała się wycentrować na te osoby, które były poza spotkaniem, przez co na ekranie się działy różne dziwne rzeczy. No tu jest zoom cyfrowy, nie optyczny, więc no przechodziło to tak, mimo że płynnie, to jednak nie do końca chcieliśmy próbować dosłyszeć, co mówią ludzie gdzieś tam na open space. Kluczowa była salka tu i teraz. Jakość głośnika, jakość mikrofonów jest bardzo dobra, bo ja bym ją porównał tak jak siedzę w informatyce od bardzo wielu lat i dawno temu, jak zaczynałem, ktoś mi powiedział, jak jeszcze działałem bardzo blisko informatyków lokalnych, właśnie przy tym sprzęcie, że dobry informatyk to jest taki, o którym nikt nie wie, że jest, bo nic się nie psuje. I trochę tak jest z mikrofonami w tej kamerze. Czyli nikt nie zgłaszał żadnych uwag na to, że coś nie słychać. A jeżeli nikt nie mówi, że jest jakiś problem z dźwiękiem, to znaczy, że jest dobrze z dźwiękiem. Przez co mogę powiedzieć, że te 4 mikrofony naprawdę dają radę. Dzieje się tak dlatego, że mamy tutaj do czynienia z technologią Clear Sound i ten dźwięk jest poddawany filtracji i optymalizacji. Są wycinane szumy, jest wycinane echo i dzięki temu jest naprawdę po prostu dobrze słychać po drugiej stronie, co się dzieje w danej salce. Jeszcze parę słów na temat wideo i 4K. Jeżeli chodzi o codzienne działanie, było bardzo dobrze. Wszystko było widać krystalicznie czysto. Jakość 4K moim zdaniem musi być już w dzisiejszych czasach w tego typu salach. Tutaj było naprawdę wyraźnie, z fajną rozdzielczością. Nie ma się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o samą kamerę. Sterowanie i łączność. Kamera nie potrzebuje żadnych ekstra sterowników. To jest fajne. Po prostu podpinamy kabel do laptopa i ona już jest w stanie działać. Czy to z Teamsami, czy to z Zoomem, czy to ze Skype'em, czy to ze Slackiem. Po prostu podłącza się, działa, nagrywa. Nic nie musimy instalować, nic nie musimy kombinować. Bardzo duża jej zaleta. Po podłączeniu do systemu konferencyjnego za pomocą tego pilocika możemy sterować samą kamerą. Jedyne, czego jej brakuje, to jest brak możliwości zdalnego sterowania, czyli nie ma żadnego modułu Wi-Fi, dzięki któremu na przykład jakiś zespół centralny byłby w stanie nią sterować przy jakichś większych spotkaniach. Tego tutaj nie ma. Z drugiej strony mamy prywatność, bo wiemy, że nikt za bardzo jej nie jest w stanie przejąć. Teraz pokażę Wam, jak kamera sprawuje się w akcji. Jedyne, co musiałem zrobić, to podłączyć ją tym kablem USB-C do Maca, odpalić Zooma i tyle, działa. Nie trzeba było instalować żadnych sterowników. Jest to jest plus. Zacznijmy od tego, że mogę sobie nią sterować ręcznie. Mogę sobie ją dać prawo, lewo, góra, dół. Jest pełne sterowanie. A z inteligentnych funkcji, bo to są te, które nas naprawdę interesują, no to możemy tak. Mogę sobie je wycentrować na siebie i w tym momencie kamera płynnie przejdzie do mnie, wyda mnie na sam środek, no i możecie zobaczyć, że całkiem sprawnie jej to poszło. Mogę też kliknąć kilka osób, co prawda jestem sam, no ale ona wtedy będzie właśnie próbowała objąć
tak jakby było nas tutaj parę osób, albo jest ta ostatnia opcja z przechodzeniem. Poza tym mogę sobie również pewne elementy przybliżać, czyli jak już steruję fizycznie tą kamerą, to mogę sobie na przykład przybliżyć na coś, co mnie stricte interesuje. Poza tym z tego poziomu mogę sobie również sterować głośnością oczywiście. Na dole mamy opcję sprawdzenia Bluetootha, czyli połączenia tak naprawdę pilota z kamerą, żeby wiedzieć, który jest z którym. Taki dźwięk. Mam też opcję odbicia lustrzanego, czyli gdy go kliknę, to wtedy wszystko jest jakby po drugiej stronie. Dzięki temu na przykład możemy poprzestawiać osoby fizycznie ich nie ruszając, że tak powiem. Mam też możliwość sterowania jasnością tego, co widzicie, czyli mogę sobie zwiększać jasność. W tym momencie chyba wygląda to lepiej. Myślę, teraz już jest zdecydowanie zbyt jasno i potem kolejne to już jest takie zimne światło. Więc tych opcji trochę jest. Pilocik jest wygodny, można nim działać. Czas na podsumowanie tej kamerki. Trust wchodzi w segment biznesowy z przytupem. Z przytupem też dlatego, że jest tani. Mimo wszystko. Ta kamera kosztuje 4000 zł około. 3000 już zaczynam je widzieć w promocjach w kilku sklepach. Na pewno linki znajdziecie poniżej. Dla osoby takiej zwykłej jak my, no to kupienie takiej kamery do domu za 3000 zł abstrakcja. Ale dla biznesu, który potrzebuje sprawdzonych, dobrych, wytrzymałych rozwiązań z dobrą rozdzielczością, 3000 zł to nie jest dużo. Więc porównując do Polycoma, Jabry, Logitecha, no to mamy tutaj naprawdę fajne rozwiązanie, zdecydowanie tańsze niż konkurencja. Teraz wchodzi moim zdaniem z przytupem, nie licząc plusa minusa ze zdalnym sterowaniem za pomocą Wi-Fi, to większych minusów za bardzo w nim nie widzę. Więc moim zdaniem ta kamerka jest naprawdę fajna, sztuczna inteligencja w niej jest fajna, jest fajnie wykonana, ma dobrą rozdzielczość, ma spoko pilocik i jeśli macie salkę 4 do 8 osób, to naprawdę ją rekomenduję, a pamiętajcie też, że macie te akcesoria, więc możecie ją na przykład zamontować na telewizor, albo możecie dać dedykowany mikrofon dodatkowy, dzięki czemu będzie ona zbierała z dwóch krańców salki. Ja serdecznie dziękuję Wam za dzisiejszą recenzję, zapraszam Was do naszych pozostałych filmów, lajkujcie je, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i do usłyszenia.